Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam na absolutną klasykę polskich ciast. Deser, którego smak jest równie legendarny jak i historia jego powstania. O czym mowa? Oczywiście o WZ-ce, czyli prostym w przygotowaniu kakaowym biszkopcie przełożonym dużą ilością bitej śmietany i lekko kwaskową konfiturą. Nie zabraknie też polewy czekoladowej i obowiązkowego kleksa z bitej śmietany. Jak zawsze zachęcam do zostawiania łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, która wersja WZ-ki najczęściej gości na Waszych stołach. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszej WZ-ki zaczynamy od kakaowego biszkoptu. Do dużej miski przesiewam 100 g mąki tortowej, 30 g skrobi ziemniaczanej, taką samą ilość ciemnego kakao i jedną czubatą łyżeczkę proszku do pieczenia. Po pozbyciu się wszystkich grudek zawartość naczynia krótko mieszam za pomocą rózgi do równego rozprowadzenia dodatków w mące. Tak przygotowane składniki suche na chwilę odstawiam i zajmuję się resztą. Do osobnej, dużej szklanej miski przelewam 6 białek średnich jajek. Dodaję do nich szczyptę soli i ubijam je za pomocą miksera, aż staną się puszyste, a łopatki zaczną zostawiać na nich wyraźny ślad. Wtedy zaczynam dodawać do nich cukier. Zaczynam od 30 g cukru z wanilią. Dodaję go w kilku partiach po około łyżeczce na raz i za każdym razem ubijam zawartość naczynia do rozpuszczenia cukru w białkach. Powinno to zająć po około 30 sekund na porcję. Po dodaniu całego cukru z wanilią nadchodzi czas na zwykły drobny cukier. 100 g cukru dodaję w dokładnie taki sam sposób jak przed chwilą, to znaczy w niewielkich porcjach po około łyżeczce na raz. W trakcie dodawania cukru stale ubijam białka na wysokich obrotach miksera. Po dodaniu całości ubijam je jeszcze przez około minutę do uzyskania gęstej, lśniącej masy. Co bardziej odważni mogą odwrócić miskę z białkami do góry dnem. Jeśli białka z niej nie wylecą, są dobrze ubite. Po cukrze czas na żółtka. 6 żółtek średnich jajek dodaję pojedynczo i za każdym razem dokładnie łączę ze sobą zawartość miski na wysokich obrotach. Do przygotowania ciasta możecie użyć też 5 dużych jajek, biszkopt wyjdzie tak samo dobrze. Pamiętajcie też, żeby wyjąć jajka z lodówki przynajmniej godzinę przed przygotowaniem biszkoptu, żeby mogły osiągnąć temperaturę pokojową. Po dodaniu żółtek zmniejszam obroty miksera na niskie i zaczynam dodawać do masy olej rzepakowy. 50 g tłuszczu dodaję wąskim strumieniem, nie przerywając przy tym mieszania. W ten sposób mam absolutną pewność, że całość połączy się jak należy i nie wybije przy tym zbyt wiele powietrza z masy jajecznej. Po dodaniu oleju zawartość miski mieszam jeszcze przez około 30 sekund, a następnie wyłączam i odkładam mikser. Na tym etapie nie będzie mi już potrzebny. W tym momencie zaczynam dodawać składniki suche. Robię to w kilku partiach po 2-3 łyżki na raz. Za każdym razem delikatnie łączę ze sobą zawartość naczynia za pomocą silikonowej szpatułki tylko do momentu, w którym przestaję widzieć nierozmieszaną mąkę. Róbcie to ostrożnie, żeby nie wybić zbyt wiele powietrza z ciasta. Postarajcie się też zagarniać ciasto z dna miski. W tym miejscu będzie się zbierać najwięcej mąki, która może nie połączyć się z jajkami i sprawić nieprzyjemną niespodziankę przy przelewaniu ciasta do formy. Po dodaniu całej mąki i upewnieniu się, że wszystko jest odpowiednio połączone, przelewam ciasto do formy o rozmiarach 18 na 28 cm. Dno blaszki delikatnie natłuściłem i wyłożyłem papierem do pieczenia, a z kolei boki pozostawiłem czyste. Wierzch ciasta delikatnie wyrównuję za pomocą silikonowej szpatułki, a następnie delikatnie stukam formą o blat, żeby wybić z niej duże bąble powietrza. Tak przygotowane ciasto trafia do piekarnika rozgrzanego do 170 stopni Celsjusza funkcji góra-dół na 35-40 minut do suchego patyczka. Każdy piekarnik trochę się różni, więc czas pieczenia może być u Was odrobinę krótszy lub dłuższy. Mój biszkopt spędził w piekarniku dokładnie 35 minut. Po tym czasie patyczek wbity w najgrubsze miejsce wyszedł z ciasta całkowicie czysty. Formę z gotowym biszkoptem wyjmuję z piekarnika i upuszczam ją na blat z wysokości około 50 cm. Dzięki temu gwałtownie wybijam z niego powietrze, przez co nie powinien opaść.
Następnie odstawiam go do całkowitego wystudzenia. W międzyczasie mogę zająć się prostym ponczem, którym nasączę ciasto. Do niewielkiego dzbanka przelewam 100 ml likieru kawowego i taką samą ilość wody. Zawartość naczynia krótko mieszam do całkowitego połączenia i odstawiam na czas stygnięcia biszkoptu. Po około 2 godzinach mój biszkopt był gotowy do dalszej pracy. Delikatnie odcinam jego boki od formy i całkowicie wyjmuję go z blaszki. Żeby trochę zmniejszyć górkę, która na nim powstała w trakcie pieczenia, przykrywam formę deską do krojenia i odwracam do góry dnem, po czym otwieram i zdejmuję blaszkę. Przy okazji też pozbywam się papieru do pieczenia z dna biszkoptu. Tak uwolniony biszkopt ponownie odwracam i zabieram się za jego dzielenie. Na początku dzielę go wzdłuż na mniej więcej 2 równe połowy. Robię to za pomocą długiego noża z ząbkami, ale jeśli macie pod ręką strunę, też możecie jej użyć. Równy spód biszkoptu odkładam na bok. Ten posłuży mi później za górę ciasta. Połowę biszkoptu, na którym jest górka, ponownie kładę na blacie i ścinam z niej nadmiar ciasta. Nie wyrównuję blatu całkowicie, ponieważ posłuży mi za spód wuzetki. Chodzi tylko o to, żeby móc w miarę komfortowo złożyć ciasto. Odcięte skrawki nie będą wam już potrzebne i możecie je wykorzystać jako przekąskę dla kucharza. W końcu nam też coś się od życia należy, prawda? Tak przygotowany blat przekładam na spód blaszki, w której wypiekałem biszkopt. Oczywiście wcześniej ją umyłem i wyłożyłem jej spód papierem do pieczenia, a boki folią rantową. Biszkopt nasączam solidną ilością przygotowanego wcześniej ponczu. Nie bójcie się i spokojnie użyjcie połowy płynu. W ten sposób wtłaczacie w ciasto tylko więcej smaku. Po nasączeniu biszkoptu wykładam na niego 130 g konfitury porzeczkowej i rozprowadzam ją równą warstwą po całej powierzchni ciasta. Tak naprawdę sprawdzi się każda kwaskowa konfitura, więc użyjcie tego, co akurat macie pod ręką. Tak przygotowany spód naszej wuzetki na chwilę odstawiam i zajmuję się masą śmietanową. Do niewielkiej miski wlewam 100 ml świeżo zagotowanej gorącej wody i dodaję do niej 12 g żelatyny w proszku. Zawartość naczynia energicznie mieszam do rozpuszczenia żelatyny w wodzie i odstawiam na kilka minut do wystudzenia. W tym czasie zajmuję się śmietanką. Do osobnej dużej miski przelewam 500 ml zimnej 36% śmietanki i dodaję do niej 70 g cukru pudru oraz łyżeczkę domowej pasty waniliowej. Jeśli nie macie pod ręką pasty, możecie ją zastąpić cukrem waniliowym lub odrobiną ekstraktu. Zawartość naczynia ubijam za pomocą miksera niemal na sztywno, do chwili kiedy śmietana zaczyna zachowywać kształt nadany jej przez łopatki. Wtedy nadchodzi czas na żelatynę. Zanim jednak ją dodam do ubitej śmietany, delikatnie ją hartuję. Do wystudzonej żelatyny dodaję łyżkę ubitej śmietany i dokładnie je ze sobą łączę za pomocą rózgi. Polecam zrobić to w naczyniu, z którego łatwo będzie wam przelać płyn do śmietany. Ja użyłem miski, ale lepiej sprawdziłby się dzbanek. Po zahartowaniu żelatyny dodaję ją do ubitej śmietany. Wlewam ją wąską stróżką, stale mieszając śmietanę z płynem na niskich obrotach miksera. Dzięki temu nie powinniście mieć problemu z połączeniem składników i jednocześnie nie przebijecie śmietany. W końcu nikt nie lubi zważonej masy. Gotową masę śmietanową wykładam na nasączony wcześniej kakaowy blat i rozprowadzam ją równą warstwą po całej powierzchni ciasta. Nie pozostawiajcie masy śmietanowej bez opieki zbyt długo. Zacznie ona dosyć szybko tężeć i możecie mieć problem z jej rozprowadzeniem. Warstwę śmietany przykrywam drugim blatem biszkoptu i delikatnie dociskam go do masy, żeby wszystko ładnie się ze sobą skleiło. Blat układam z zapieczonym spodem do góry, głównie po to, żeby wierzch naszego ciasta nie miał żadnych dziur i był równy. Po przyklejeniu biszkoptu do śmietany nasączam go resztą ponczu kawowego. Użyjcie całego płynu. Im mocniej nasączycie ciasto, tym lepiej będzie smakować. Tak przygotowana wuzetka trafia na chwilę na bok.
Na tym etapie pozostaje nam już tylko przygotować polewę czekoladową. Do niewielkiej miski przekładam 100 g ciemnej 72% czekolady i dodaję do niej 100 ml 36% śmietanki. Naczynie trafia do mikrofali na 20 sekund, po czym wyciągam je, przez chwilę mieszam jego zawartość i ponownie wkładam do mikrofali na 10-15 sekund. Cały proces powtarzam do uzyskania gładkiej czekoladowej polewy. Gotową polewę wylewam bezpośrednio na wierzch wuzetki i rozprowadzam ją cieniutką warstwą po całej powierzchni. Tak przygotowana wuzetka trafia do lodówki na co najmniej 2 godziny, a najlepiej na całą noc do całkowitego zestalenia masy śmietanowej. Następnego dnia wyjmuję ją z lodówki i delikatnie odcinam folię rantową od polewy czekoladowej. Następnie zdejmuję ją całkowicie i już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kroić ciasto w kawałki. Każdy taki kawałek warto udekorować niewielkim kleksem zbitej śmietany. Wystarczy ubić 150 ml zimnej 36% śmietanki z dodatkiem 15 g cukru, przełożyć do rękawa cukierniczego z tylką o kształcie gwiazdki i zrobione! Można serwować ciasto w towarzystwie filiżanki kawy. Nasza prosta wusetka jest gotowa do podania. Można się częstować. Ciasto wspaniale prezentuje się na talerzu, a jak w smaku? Tutaj jest równie dobrze. W wilgotnym, nasączonym biszkopcie wyraźnie czuć nuty likieru kawowego, ale w żadnym wypadku nie są one przytłaczające. Zestalona bita śmietana jest delikatnie słodka i przyjemnie waniliowa, a konfitura porzeczkowa fajnie przełamuje smak całości. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!